Siemano, witam wszystkich na podsumowaniu stycznia. Powiem wam, fajnie było, ostatni tydzień, ciepełko, a dziś trzeba znowu kaptur na głowę zaciągać. Styczeń, no kurde, pełen kontrastów. Powiem wam, minus 12 plus 14, 26 stopni różnicy. O, dziadek przyszedł. Dobrze mówię, tak, 26 stopni różnicy pomiędzy temperaturami w tym miesiącu, no to jest nieco bądź. Produkcja, powiem wam, też bardzo fajna, dobiło ponad 600 kWh. Ten rok będzie pod, że tak powiem, znakiem niezależności, ale nie, że na siłę, tylko ile się tak normalnie uda wyciągnąć na swoim, dzięki magazynom energii i dzięki buforowi, bo tylko to jak na razie u mnie gromadzi energię. Także co, lecimy z podsumowaniem, czyli najpierw to, co się ogólnie w koło dzieje, później Excel i końcóweczka. Także solar trackery stoją sobie, nawet dzisiaj czekają, bo coś po południu ma się tam zabłyszczeć jakieś słoneczko. Robota pomalutku idzie, szopka już prawie rozebrana. Traktorem sobie pomału przyczepką cofam i złom do złomu, plastik do plastiku. Na przoku dzisiaj już 2 razy byłem, no i drewno do drewna, także pomału, no spokojnie ten tydzień udało się fajnie wykorzystać. No to ciepło po prostu w tym pomogło. Później już tylko rozebranie Eternitu całości. Tutaj jednak będzie koniec. Tutaj zostaje tak jak zostało. Tam będzie sobie trawka, więc sobie kury puszczą od czasu do czasu, żeby sobie dziobały. A tutaj jak się uda, to może się 4 kW paneli zmieści, ale nie wiem, bo cień obserwuję i finalnie może być 3,6 kW. Także 2 solar trackery. Tutaj południowy wschód 2,4 kW. I tutaj tam jeszcze tamte panelisie. To już będzie teraz liczone razem. Oczywiście instalacje gridowe, to co są pozgłaszane, normalnie sobie działają z siecią. Reszta jest, że tak powiem, poza siecią, nie oddaje do sieci, także nie ma z tym problemu. Dodatkowo kolektory słoneczne, powiem wam, już fajnie pokazały swoją moc. Pokazały robotę. Jak było słonecznie, to zbiornik potrafiły podnieść, znaczy może tak, 300 litrów to jest tak 66 heat pipe'ów, też południowy wschód, kąt 55 stopni i 300 litrowy zbiornik sobie podnosiło na spokojnie o 10 stopni, z 43 do 53 stopnie, bo do 43 grzeje pompa ciepła, a reszta szła w bufor i bufor też jeszcze potrafiło z 36 do 41, 42 stopni, 41 tak można liczyć, podnieść, także jeszcze o 5 stopni potrafiło podnieść przez taki cały słoneczny dzień. No i chyba nawet przedwczoraj był taki dzień, że z tych instalacji tutaj mam 11,25 kW plus te 0,8 kW, co jest na MPP trackerze, to ponad 50 kWh udało się produkcji złapać i prawie wszystko wciągnąć albo na bieżąco, albo wepchać w magazyny. Także fajnie to wygląda i już widzę, że na styczeń nawet by, jakbym miał 100 kWh magazyn energii, jeszcze jak dojdzie mi trochę paneli, to by było bardzo fajnie. Także tutaj temat elegancko sobie leci. Pompa ciepła 7 z buforem 1000 litrów i grzejnikami. Nie pracuje, bo się dom nagrzał. Dom się troszeczkę wygrzał przez te parę dni, także nie pracuje, nie ma potrzeby pracować. Tutaj paneli też sobie od czasu do czasu powerbanka ładuję i z tego powerbanka jeszcze wciągam. Kangur śmiga, prawie 1000 km zrobił. No, ropę też troszeczkę wciągnął, jeden na ogrzewanie poszło. Wokół komina jeżdżę, tutaj to idzie ogrzewanie z grzałek jego. Jadę dalej, to normalnie grzeje się ropą, także bardzo fajnie to dalej wychodzi. Bateria na spokojnie pomalutku się robi. Także czekamy. Jak będzie coś wiadomo, to na pewno będzie w temacie baterii na kanale. Kogenerator stoi. Klima troszkę sobie pogrzała. To będzie w Excelu. Stoi na razie. Muszę go wreszcie przykryć. I tak będzie stał, bo nie mam na niego na razie kompletnie czasu. Priorytet to jest właśnie rozebranie szopki,
dołożenie paneli i w międzyczasie baterie do elektryka. To też mówiłem ostatnio w jednym filmie. A i przy okazji jeszcze tam czekam cały czas, aż zacznie mi kapać na głowę w stodole, bo tam nie mam brany i się doczekać nie mogę. Nie wiem, może jeszcze tych warunków nie było. No dobra, czekam i czekam, może się doczekam. O, idziemy troszeczkę do ciepełka. Opa. O, tutaj to majątek normalnie. I tak, tutaj zmiany. Wjechał falownik, chyba od 10 stycznia jakoś tak. Wjechał falownik DEJE 12 kW trójfazowy, niskonapięciowy. I wjechał, znaczy przestawiony został 6 kW i dopięta została bateria i na razie jeszcze tego nie uruchomiłem, nie porobiłem testów, bo nie mam na to czasu. Także operujemy cały czas magazynem 30 kWh w takim układzie, tylko dalej tutaj zaraz muszę zmienić 12 kW i na razie chodzi taki układ bez tego. O, tutaj to sobie wszystko tutaj działa, także działa to sobie, słuchajcie, elegancko. Stacja pogodowa, wszystko nam liczy. Było tu w bunkrze, jak produkcja szła, 5 kW prawie jak szło na falownik, to on się tu zagrzał i w bunkrze prawie 20 stopni było. Także grzeje się, ale grzeje się jak pcha w magazyn. Jak już nie pcha w magazyn, jak jest produkcja, albo nawet jak ją, że tak powiem, obcina i już się tak nie grzeje. Najgorsze to przetwarzanie na DC. Czyli w lecie, jak będzie magazyn cały czas naładowany do pełny, to on to się nie będzie grzał, bo tego przetwarzania nie będzie i on też pracy nie będzie miał nie wiadomo jakiej. To już będzie na spokojnie to wszystko działało, ale to już testy. Także fajnie to sobie lata. O, muszę zrobić podsumowanie fotowoltaiki balkonowej, bo tu już będzie rok czasu, jak te panele na południowy zachód sobie stoją. I już tak wstępnie. Później będzie jeszcze raz. Zobaczcie, 477 kWh przez rok czasu te dwa panele zrobiły. I to też w lecie tak było przeładowane, nieprzeładowane, stodoła to wszystko zacienia, także no takie mi się wydaje realistyczne. 500 kWh śmiało można liczyć na cały rok, jeśli oczywiście macie gdzie tą energię schować, nie? W jakiś magazyn energii. No to takiej to 5 kWh pewnie by bez problemu wystarczyło. Także niskonapięciowy magazyn daje sobie radę, przetwarza. Jak na razie udało mi się w niego wsadzić 23 kWh. No to już zaczynało obcinać. No to prawie 80%, ale jeszcze, o właśnie, jeszcze muszę troszeczkę przegrzebuję w ustawieniach, bo przedtem ja miałem 50 cm, przewód 50 mm², a teraz mam 2 metry taki przewód. Myślę to troszeczkę skrócić i to przekłamanie po prostu jest 0,5 V, czyli 0,5 jest o wiele większe i muszę patrzeć cały czas co mam na zaciskach, a nie to co mi pokazuje falownik, bo to są dwie różne rzeczy. No i nie doładowuję magazynu i dodatkowo też muszę patrzeć kiedy mi się te 4 dwunastki rozjeżdżają. Także na razie ustawienia są takie jak były na magazynie, czyli na baterii jak było 51,5, 54,4 to zostało i na razie to działa. Także niskonapięciowy śmiga, wysokonapięciowy też śmiga, tylko wysokonapięciowy niestety ma małą baterię, bo jest tylko 10 kWh, 8 użytkowe, cały czas na 90% sobie leci i jego tak się, jak się naładuje, to staram się go na noc rozładować, żeby ten falownik po prostu w nocy się wyłączył swoje przetwornice, co on tam ma i w nocy jest falownikiem gridowym, także tylko bierze tam na swoje potrzeby, nie wiem ile watów, ale bierze o 100 watów mniej niż normalnie jak był spięty z baterią, bo niestety ta bateria i tak jest mała i no jest mała, no i tyle, po prostu tu pasuje minimum 40 kWh, żeby to jak dla mnie chodziło, tak ma chodzić, o, może tak powiem. Bufor Noel robi robotę, powiem wam, robi robotę i będzie coraz lepszą robotę, większą robotę robił. I tak jak mówiłem, kolektory grzeją najpierw tutaj zbiornik 300 litrowy, który sobie tam za ścianą jest. Grzeje sobie ten zbiorniczek, grzeją i tutaj to co ta wężownica nie wciągnie, nawet spowolniłem pompę obiegową, żeby jak najwięcej tutaj wciągało.
leci nam sobie tutaj na te dwie wężownice i tu jest wszystko wyciągane całe ciepło, bo tutaj zobaczcie, tu macie 3-4 m2 wężownic i wszystko później wraca z powrotem na kolektory, także jak słoneczko świeci, to, że tak powiem, nawet rano ja wyłączę, bo wiem, że będzie ciepło, wyłączam ogrzewanie i tak jak mówiłem, pompa ciepła dobija do 36 stopni, nawet do dzisiaj mamy do takich temperatur dobija 36,4, 3, zależy właśnie jak tam się ta woda mniej więcej ułoży. I kolektory potrafią to, co nie wciągnie tutaj, czyli tutaj średnio tak do 52 stopni, podnosi około 10 stopni, a tutaj podnosi nam o około 5 stopni, 4 stopnie. Zależy od nasłonecznienia i to fajną robotę robi, bo później to wszystko sobie leci, zanim się pompa uruchomi. No, robię fajną robotę. Niestety dalej brakuje, co w Excelu wam pokażę, tej energii, żeby wyjść, że tak powiem, na zero, żeby pokonać to, co pompa ciepła na defrosty traci. No i tutaj to, co ogrzewam, czyli 165 m2 jest ogrzewane. Bezpośrednio tutaj mamy 110 metrów i pośrednio ze strat tutaj jest utrzymywane 20 stopni maszynownia, piwnica i cała reszta. Także 160 metrów i powiem wam, nie ma źle. Także no co, na swoim zobaczycie, ile mniej więcej jestem, ale pomalutku zobaczymy, jak to w lutym wyjdzie. Jak na razie autokonsumpcja, z tego co patrzyłem, chyba 92%. Resztę trzeba było oddać do sieci. No, tu jest sam mały magazyn, także Sofar przepycha akurat do sieci. To, co idzie na dejaki, to niestety strata zostaje, ale na razie wszystko się mieści w magazynie. I jak będzie za dużo, to jak kwestia dla mnie to tylko przypięcie MPPT i tyle. Zobaczymy, jak założę tę drugą instalację, to jeszcze raz będzie zmiana, dlatego ja liczę wszystkie instalacje teraz do kupy, bo już 8 lat pomierzyłem wszystko, posprawdzałem, także teraz lecimy po całości na swoim, że tak powiem, rok na swoim, zobaczymy, ile się da, ile się uda, ile będzie straty, ile całej tej reszty. Dla mnie to zabawa, także lecimy do Excela. No i dobra, słuchajcie, lecimy z Excelem, także całościowo i później rozliczenie jeszcze dwóch magazynów energii wysoko-niskonapięciowy, auta elektrycznego, no i też rozliczenie bufora. Zaczynamy. Czyli tak, z sieci pobrane jest 1034 kWh, do sieci oddałem 51 kWh. Produkcja z całej fotowoltaiki, jaką mam, czyli 1125 kW, dwa solar trackery i południowy wschód, kąt 55 stopni, to jest 628 kWh. Autokonsumpcja z tej produkcji jest 577 kWh, co nam daje 92%. Bardzo ładnie to wygląda. Autokonsumpcja jest oczywiście i z paneli, i to, co udało się odzyskać z magazynów energii. Nadwyżka 1259 kWh, czyli około 1300, jak jeszcze te liczniki tam policzą swoje bilansowanie między to godzinowe, czyli powinienem się do lutego do rachunku na spokojnie wyrobić jeszcze jeśli będzie taka produkcja, bo produkcja, powiem wam, jak na styczeń to bardzo ładna. I tak, zużycie prądu całościowo to jest 1611 kWh. Dom wciągnął, i to, co się nie udało policzyć, to jest właśnie cała reszta, to jest 434 kWh. Auto elektryczne wciągnęło 263 kWh. Pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej 40 kWh. Mimo tego, że było trochę tego słońca, ale jednak wodę trzeba grzać, jakby nie było. Pralka, suszarka 62 kWh wciągnęła. Pompa ciepła 7 kW, powietrze, woda, pracująca z buforem 900 litrów i grzejąca na grzejniki stałym parametrem 35-36 stopni 736 kWh, klima 3,5 kW 23 kWh, praktycznie może tam parę razy się uruchomiła. Klima 2,6 kW już więcej pracowała, bo ona jest akurat na dole i jeśli na górze jest ciepło i ogrzewanie się wyłączy, to ona pilnuje na dole.
Temperaturę 53 kWh. Całością ogrzewanie na styczeń to jest 812 kWh. I tak, pompa ciepła wygenerowała 8,416 GJ, co nam daje w przeliczeniu i policzeniu średni COP. COP jest oczywiście liczone z defrostami, z pompami obiegowymi i wszystkim, co jest związane z pompą ciepła. Średnie COP na styczeń 2,8 przy średniej temperaturze 1,8 km. Tak, tutaj, przy średniej temperaturze 1,8 stopnia i średniej prędkości wiatru 6 km na godzinę. Tak, dobrze mówię, że mi się z tego wszystkiego nie pomyliło. I COP mogło być nawet lepsze w te ciepłe dni, tylko jak jest u mnie ciepły i słoneczny dzień, to ogrzewanie się wyłącza, w domu jest ciepło, albo też dodatkowo też kolektory robią robotę. Jak się ogrzewanie wyłączy, to bufor jest podgrzewany przez pompę ciepła do tych 36 stopni. Wtedy pompa ciepła się wyłącza i przez cały dzień jeszcze do 41 stopni potrafi mysz kolektory go podnieść. To, co nie pójdzie do CW, to idzie ładnie w CO. Także kolektory bardzo fajnie wspomagają w zimie centralne ogrzewanie. Oczywiście jeśli świeci słońce, nie ma z tego jakiegoś nie wiadomo jakiego szału, ale jednak robotę robią. Dobra, przeskakujemy teraz do następnych tematów. I jesteśmy. Także po kolei. Ja tutaj rozbiję to wszystko, magazyny na nisko i wysoko napięciowe, żeby tu już się przedtem za dużo tej drobnicy miałem i teraz mam nisko i wysoko napięciowy i tak to będzie robione. Jak na razie nisko napięciowy jest spięty z Solar Trackerem 385 kW, instalacją na południowy wschód 2,4 kW i dwa panele południowy zachód kąt 85 stopni 0,8 kWpika można powiedzieć, także 0,8 kW. I tak, tutaj ten magazyn z sieci pobrał, no niestety, ta instalacja z sieci pobrała 483 kWh. Ogólne zużycie jest 778 kWh. Udało mi się ze słońca bezpośrednio, że tak powiem, ze słońca i z magazynów odzyskać 315 kWh, co nam daje 41% udziału swojego w całym tym zużyciu, także jak na styczeń, powiem Wam, nie ma źle. I druga hybryda wysokonapięciowa, czyli mamy Solar Trackera 5 kW, do tego magazyn energii 10 kWh. No i tutaj mamy energię pobrana 608 kWh, zużyta 855 i to, co się udało przeze mnie odzyskać, czyli to co mnie najbardziej interesuje, czyli bezpośrednio i z magazynów 246 kWh, co nam daje 28%. W lutym lepiej to będzie wyglądało, bo tak naprawdę chyba od 10 tutaj jest wpięty właśnie deje już trójfazowy i to leci sobie w tym układzie. Wcześniej to było tutaj spięte, no niestety 10 kWh, brutto użytkowe 8, no tu nie ma czym za bardzo poszaleć i ja tak naprawdę to jak się naładuje do pełna, to wtedy odpalam ładowanie elektryka na noc, żeby mi się ta bateria rozładowała i żeby sofar się na noc zrobił falownikiem gridowym i niepotrzebnie tych dodatkowych 100 W nie pobierał. Także w taki sposób elektrykę i tak trzeba ładować, a można na tym jeszcze zaoszczędzić, że falownik po prostu w nocy nie pobiera dodatkowej energii jeszcze na podtrzymywanie tych wszystkich prądów. I tak, Kangur śmiga elegancko. W tym miesiącu przejechane 971 km. Na ładowanie poszło 263 kWh, czyli średnio na 100 km poszło 27 kWh. I dodatkowo jeszcze jest 12 litrów ropy na ogrzewanie, czyli mamy średnio litrę 10 na ogrzewanie.
no i resztę energia elektryczna. Oszczędność dzięki temu, co mi resztę zostało, bo tutaj te 12 litrów muszę odliczyć od tej oszczędności paliwowej. Reszta, co mi została, to jest 352 zł i średnia cena oleju napędowego, bo ja z oleju napędowego liczę 6,3 w styczniu, także to co biorę z Google'a, czyli pierwsze oszczędności, że tak powiem, już zaczynają lecieć i tak jak pokazywałem wcześniej, oszczędność co miesiąc się robią kolejne oszczędności i lecimy do bufora. I tak, pompa ciepła wyprodukowała 2339 kWh ciepła. Centralne ogrzewanie wciągnęło z tego 2120 kWh ciepła. Ciepła woda użytkowa przez wężownicę z tego bufora wciągnęła 107,8 kWh ciepła. No i niestety z tego, co pompa ciepła wyprodukowała i jeszcze tam kolektory, coś tam na pewno przez te 4 czy 5 dni można tak policzyć, po 5 kWh ciepła mogły nawet wrzucać. Niestety i tak się zmarnowało i przepadło 111 kWh ciepła na defrost, postój zbiornika, ja nie wiem, bo tam zbiornik jest cały czas w pracy, także tutaj nie ma strat. No najwięcej chyba po prostu te defrosty wciągają tego ciepła ze zbiornika, no i do tego nie przeskoczymy. Także tak to wygląda. Nowe obliczenia, nowy sezon. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Jak na razie 30 kWh. Może się uda, może będzie 40 kWh. Na razie jest 30 kWh i powiem Wam, w styczniu już zaczęło go pomalutku brakować. Także zobaczymy wszystko. Testy, jeszcze raz testy. Także styczeń, powiem Wam ładny. Powiem Wam, bardzo ładny styczeń, końcóweczka stycznia zaskoczyła. Dla mnie na plus, bo jak widzicie tą nadwyżkę, co się martwiłem, jednak jeszcze to zostało prawie 1300 kWh nadwyżki i do rozliczenia do lutego powinno wystarczyć, a w lutym raczej tej energii też będzie około 600 kWh, może i więcej będzie, także powinno to już być tylko na plus. Co do magazynów, niskonapięciowy, no już prawie był przeładowany, wysokonapięciowy jest przy każdej pogodnej pogodzie, słonecznej pogodzie jest przeładowany, bo niestety tam 10 chyba 2 kWh wchodzi, no te wszystkie straty lecą, a reszta na bieżąco, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Szczęścia, zdrowia, pomyślności i co? Lecimy z tematem dalej.